No to witam ponownie wszystkich. Dzisiaj sobie dokończymy temat składania AM6 silnika od strony sprzęgła. Od razu powiem, że ja mam to wszystko już poczyszczone, mam wszystko przygotowane, żeby nie przedłużać. Zrobiłem sobie gdzieś tam w międzyczasie to wcześniej, dlatego dzisiaj myślę, że tu szybko pokażę. Nie wiem, czy jak należy, ale jak ja to robię. Zaczynamy sobie od kół zębatych, od wału może zaczniemy. O-ring idzie, to już będziemy go mieli założonego. Uszczelniacz, ja od razu sobie będę tu smarował, czego jeszcze nie smarowałem. Będzie łatwiej ułożyć. To wygląda, że obojętnie jak, bo ma z dwóch stron takie wcięcie na o-ring. Ok, weszło. Teraz kółka znakami do góry, bo będziemy zaraz ustawiać. Ten wpust, czy tam clean, jak zwał, tak zwał. Ja tutaj miałem zerwany ten wpust. Widać, że wał jest troszkę przytarty i taki oto kupowałem w sklepie normalnie rolniczym. Gdzieś tam na miejscu za 3 zł. Także on tu wejdzie na pewno. Jak to kółeczko ma być? Było tak, ale czy na pewno tak ma być? Pewny nie jestem, jednak założę je tak jak było. Tak ma być. No i teraz sobie przykręcimy. Ja sobie przygotowałem tutaj już śruby poczyszczone, bo będę je dawał na klej. Minuty sobie napisałem od razu, żeby już nie szukać. No i teraz to przykręcimy. Jak go rozbierałem, tu nie było podkładki, ja więc jakąś znalazłem taką. Tu musi być cienka podkładka, bo tu jest mało gwintu i żeby ta śruba dobrze złapała, musi być cienka podkładka. Więc ja jakąś znalazłem, udało mi się taką cieniutką podkładkę znaleźć. No i teraz to. Tutaj no i teraz to sobie dokręcimy. To jest oczywiście kilka sposobów. Można założyć sobie koło magnesowe z drugiej strony i przytrzymać przyrządem takim. To jest najbardziej prawidłowy sposób. Można oczywiście pneumatem, jak niektórzy, chociaż ja tego nie robię nigdy pneumatem, albo po prostu zblokować sobie te koła. A, jeszcze jakby ktoś chciał, to można zblokować te koła tutaj wkręcając śrubę, szóstkę, i tak samo będziemy mogli zblokować to koło, bo tam on ma taki opór. Ale to w zupełności wystarczy, jak sobie tu szmatę wsadzimy pomiędzy te koła. Tam są dość mocne łożyska, więc tu się nic nie stanie i dokręcamy. Teraz 45-50 Nm. Jest. Dobra. I drugi 65-75. To już jest naprawdę, powiem wam, że mocno. To już jest mocno. Jak nie macie klucza dynamometrycznego, to się nie przejmujcie, bo to naprawdę nie musi być aż tak dokładnie dokręcone. Trzeba to mocno dokręcić, tak? Siłą ręki po prostu dokręcić i to wystarczy, nie? Dobra. Także szmata dobrze klinuje te dwie zębatki ze sobą. Nic nie uszkodzi, łatwo ją wyciągnąć, także to nie ma co kombinować. No i teraz przyszła już kolej na sprzęgło. Podkładka. Wypukłym do łożyska idzie. Później idzie druga podkładka. Tu w tym silniku jest dużo podkładek różnych, w różnych miejscach. I później idzie kosz
sprzęgłowy. Ja tu już mam nasmarowane, więc nie muszę pokazywać, jak smaruję. I taka podkładka. Jeszcze teraz to założymy sobie. I teraz tarcze i przekładki. Ja się staram nie mieszać nigdy. Tak jak było, to tak samo zakładam. I tu są takie dziwne tarcze z takimi wypustkami. Je dajemy równo co 120 stopni. Daliśmy tu, dodamy tu i tu. No i teraz sobie przykręcimy już sprzęgło 55-60 Nm, czyli też dość mocno. Tutaj nie dajemy kleju, bo tutaj jest na podkładkę zabezpieczającą. Ja oczywiście tu starą dam. Nie będę się czaił z tym. O, nawet nie chcę wejść za bardzo. O, dobra. I sobie to dokręcimy. Teraz jak to dokręcić? Oczywiście można to bez tarcz tutaj takim przyrządem złapać i dokręcić, ale ja to sobie robię w inny sposób. Kiedyś przy okazji innego tam silnika zrobiłem sobie takie coś. Chwila roboty. Jaki to był? A, DT80. I AM6 pasuje też. To jest prosty patent. To jest dobre, bo to trzyma i za śruby, i dociska do tych ząbków, aż się tutaj prawie że wbijają, i to bardzo dobrze trzyma, także nie ma obawy, że tu coś pourywamy. Także to jest naprawdę świetny patent moim zdaniem i ja z niego korzystałem już nieraz i tutaj też z niego skorzystam. Oczywiście sobie to przykręcając jeszcze tymi śrubkami od sprzęgła. Mogłyby być trochę dłuższe, ale to wystarczy w zupełności. Teraz długa 17, klucz 55 N. Dobra. Także to się przydaje, więc odkładam do następnego razu. No i dobra, teraz zabezpieczymy już sobie tę śrubę. Wszystkie chwyty dozwolone, wiadomo. Ja mam akurat Morsa tu chyba do tego, będzie dobry. O, jest dobry. Następnie to wkładamy sobie to. I idzie dłuższy pręcik. Tu widać, że była kulka, więc tak idzie. Kuleczka. I docisk. Oczywiście docisk idzie w odpowiednim położeniu, bo inaczej nie pasuje. Nie da się go założyć inaczej, bo on tu po prostu nie wejdzie w te ząbki. Tak jest, ząbków jest ileś, to są 4 śruby i on nie wejdzie inaczej, także będzie to widać tu pomiędzy, że on nie dojdzie. Nie da się go źle założyć. Ok. Sprężyny. Oczywiście wszystko jest w serwisówce, to można sobie pomierzyć, czy one jeszcze są dobre, czy nie. Ja to mierzyłem, moje są dobre, więc zakładam je bez problemu. I śrubki 3-5 Nm. Ja to sobie wszystko wcześniej sprawdziłem w serwisówce, żeby teraz nie szukać tam i Was zanudzać. Śruby się staramy przykręcać równo, po parę obrotów na przemian. O, to już doszło. Czyli tu też dokręcamy. I tutaj też dokręcamy sobie do końca. 5 Nm. To będzie bardzo lekko, podejrzewam. Jeśli dokrętem bym kręcił mocniej. No, myślę, że to tak śrubokrętem spokojnie wystarczy dokręcić. Dobra. Cały zespół mamy złożony.
No i teraz przyszła pora już na pokrywę. Tu oczywiście nakapałem trochę olejem, więc będę musiał to jeszcze raz przetrzeć. Jeszcze sobie to raz odtłuszczę. I od razu pokrywę sobie też odtłuszczę. Tutaj z takich rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, no to jest starter, wiadomo, i jeszcze jest kanał wodny. Tu jak nie jesteście pewni, ja tu nie jestem pewny, bo widzę, że tu są jakieś takie, ktoś tu grzebał, już widać, nierówności, więc ja tu minimalnie silikonu daję nową uszczelkę, ale mimo wszystko, bo nie jestem pewny, czy to na pewno będzie dobrze trzymać wodę, czy wodę, płyn. Tu widzę, że też nie było podkładki, a zdaje mi się, że powinna być tutaj podkładka jakaś. No niestety nie udało mi się znaleźć takiej podkładki, więc działało bez, to ja założę teraz też bez. No to jest kopka, gdyby coś się działo, to zawsze tą podkładkę można tutaj założyć. Tu też są różne sposoby, można od razu zakładać z tą śrubą wkręconą, ale ja wolę to tak zakładać, bo nic nam się tutaj nie pręży w środku. Wszystko jest sobie na luzie, składamy i dopiero naciągamy sprężynę i wtedy zablokujemy ją. Także moim zdaniem tak jest troszkę lepiej. Może dłużej schodzi, ale jest wygodniej to robić w ten sposób. Mam nową uszczelkę. Już ją sobie rozpakujemy. Zobaczmy, czy pasuje. No najtańsza uszczelka, więc tu pewnie szału jakiegoś nie będzie. Już widzę, że na kołkach ma za mało wycięte. Będę musiał poprawić te dziury na kołkach ustalających. Ale to zaraz poprawimy tu. Jakby nie mogli zrobić większej dziury. No i ok, już. Teraz wchodzi. Już elegancko. To ja tutaj sobie troszkę, minimalnie, dosłownie tak, tylko. No i na pokrywie zrobię jeszcze to samo, nie? Można sobie przyłożyć wcześniej na próbę, czy to wszystko wchodzi, żeby się później nie zdziwić, że coś nie gra. Ja już sobie to przymierzałem, więc jestem pewny, że to zadziała. Zakładam uszczelkę. Tanie uszczelki, wiecie, nie? Pasuje jako tak. No i teraz pokażę, jak ja to zakładam. Daję sobie, tak jakbym kopką już kopał. Tak o. I musimy tak zrobić, żeby ona miała siłę wracać. I podnosić to, więc to musi być o jakieś co najmniej tyle przesunięte. Tak o, jak kopką później naciągniemy, zablokujemy, to ona będzie nam dobrze wracać. Oczywiście sobie jeszcze to posmaruję. Zakładamy tak. Prężynę trochę naciągamy, zakładamy w kierunku sprzęgła, tak gdzieś w tym kierunku i to powinno starczyć. Teraz jeszcze te plastiki posmarujemy tu. No i już sobie to założymy. Tu trzeba przycelować. Można ruszyć wałem, żeby zobaczyć, czy te zębatki wszystkie weszły. Weszły. Teraz już idą śrubki. Tu są bodajże dwie długości tych śrubek. I teraz tak, te śruby dokręcamy sobie na... To jest ciekawe, bo śrub jest 8, a tutaj piszą, że 7 kręcimy na 10-12 Nm, a jedną z nich clutch cover screw 2-4, więc wydaje mi się, że ta jedna to może być ta śruba od pompy, ale nie wiem, czemu miałaby tak być lekko dokręcona. Od środka zaczynamy sobie ok. Chyba ta ma być lżej, więc ja ją tak na oko dokręcam, ale na pewno nie na 2, 4, tylko mocniej. Zostało nam tylko z tej strony założyć kopkę, więc zakładamy sobie kopkę, kręcić, no i już mamy założone. Sprawdźmy, czy działa.
dokręcamy sobie śrubę i gotowe. W tej części to tyle. Poskładaliśmy sobie stronę od sprzęgła tego silnika. Mnie to zajmuje około godzinki, na spokojnie, nawet jak coś trzeba poprawiać. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tam robię różne rzeczy związane z takimi sprzętami. Macie pytania, piszcie w komentarzach. Staram się jakoś możliwie szybko odpowiadać. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych filmach.